Smart Home bez internetu jest jak człowiek bez wody, coli albo memów. Po prostu nie działa. Dlatego dzisiaj mam dla Was recenzję D-Link Dir X5460, czyli router, który ma na sobie napisane, że jest dla Smart Home. A czy tak faktycznie jest? Na to sobie odpowiemy. D-Link 5460, a dokładnie rzecz ujmując Dir X5460 to jest ten router, który Wam dzisiaj prezentuję i którego robię recenzję. Tak jak widzicie, ma 6 dość dużych anten. Dwie musimy przykręcić tutaj, bo one są oddzielnie, gdy przychodzi do nas router. Z przodu mamy diody, które nas informują o tym, czy on jest włączony, czy działa internet, czy działa sieć 2.4, czy działa sieć 5 oraz informacja odnośnie dwóch portów USB. Gdy sobie z tyłu zerkniemy, no to mamy przycisk włączenia, możliwość odpalenia WPS-a, reset, wejście na internet oraz 4 porty ethernetowe. Tutaj mamy 2 wejścia na USB, ale tylko jedno jest po USB 3.0, co nie zmienia faktu, że dzięki temu możemy podpiąć na przykład FTP-a albo jakikolwiek serwer multimediów, możemy przesyłać pliki. Te wszystkie opcje z tym routerem się pojawiają. Jedyne, do czego mogę się przyczepić, to jego trochę wygląda jak taki duży pająk z tego typu routerów i te plastiki nie są jakieś super. Więc jeżeli chodzi o jakość wykonania, to moim zdaniem to trochę do poprawy i taki routerek musi Wam się podobać, jeżeli chcecie go gdzieś postawić. On ma takie nóżki gumowe, więc możecie go w ten sposób postawić, albo ma specjalne wejścia na to, żeby go powiesić na ścianie. Wygląd wyglądem, teraz przejdźmy do specyfikacji technicznej, czyli tego, co jest najważniejsze stricte bebechów. Po pierwsze, D-Link oferuje nam tutaj Wi-Fi 6. Mamy 802AX, czyli mamy praktycznie na ten moment, nie licząc Wi-Fi 6E, która Xiaomi prezentuje, najszybszy protokół, najszybszą komunikację Wi-Fi, to co powinniśmy oczekiwać od nowoczesnego routera. Router oferuje nam Wi-Fi 2.4 oraz 5 GHz, na 5 4800 Mbps na sekundę, na 2.4 mamy 600 Mbps na sekundę. Z funkcji takich istotnych, które powinny zaciekawić osoby, które trochę bardziej siedzą w routerach, mamy QoS-a, mamy zarządzanie VLAN-ami, mamy możliwość podpięcia internetu po PPPoE, no ale to jest raczej podstawa, jeżeli mamy na przykład internet chociażby z Orange'a, mamy możliwość stworzenia sieci dla gości, dużo funkcji, które zresztą zaraz Wam pokażę, wchodząc stricte na przeglądarkę. Robiąc już wstęp do aplikacji i do przeglądarki, warto jest wspomnieć o tym, w jaki sposób wygląda pierwsza konfiguracja routera. Jest ona prosta. Możemy ją albo zrobić prosto, albo jeżeli chcemy, no to możemy sobie poustawiać więcej tych funkcji. Jeżeli chodzi o prostą wersję, to mamy zarówno na aplikacji mobilnej, jak i w przeglądarce konfigurator, który nas prowadzi za rączką, klikając dalej, informuje nas o tym, żebyśmy sobie dokręcili dwie anteny, które są jakby poza wszystkim, ale o tym już wspominałem, żebyśmy sobie ustawili nazwę sieci, żebyśmy sobie ustawili hasło, jakie chcemy, i to jest naprawdę prosta, podstawowa konfiguracja i po kilku chwilach, dosłownie nie wiem, 2-3 minutach mamy już skonfigurowany router, już sieć działa nam w naszym domu. Teraz przejdę do aplikacji D-Link Wi-Fi, czyli tej aplikacji mobilnej, którą mam, żeby w prosty sposób zarządzać swoim routerem. To co widzicie, to jestem podłączony do sieci 5 GHz, już jestem połączony z internetem, mam jedną sieć, 32 klientów, czyli 32 urządzenia, które są podłączone do sieci. Gdy sobie w to kliknę, mogę je wszystkie zobaczyć, a dalej klikając zobaczę ich adresy IP oraz MAC adresy. Mogę też zrobić prosty test połączenia z internetem na bazie speed testu. Gdy sobie przesunę w prawo, wtedy mam QR-kody, za pomocą których mogę w prosty sposób podłączyć jakąś inną osobę do mojej sieci. Jeżeli chodzi o ustawienia, klikając w prawym górnym rogu, mamy kreatora, dzięki któremu jesteśmy w stanie zrobić tą pierwszą konfigurację naszego routera. Mamy ustawienia sieci Wi-Fi, gdzie mamy m.in. nazwę sieci Wi-Fi i nasze hasło. Mamy sieć internet, gdzie mamy login i hasło, na przykład do Neostrady, jeżeli w ten sposób nam to działa. Mamy Wi-Fi dla gości, gdzie też możemy sobie ustawić nazwę sieci i hasło. Mamy klientów, czyli to jest to, co przed chwilką Wam pokazywałem. Ochronę rodzicielską, gdzie możemy sobie dodać profil, jaki chcemy. Zarządzanie, czyli takie podstawowe informacje o naszym routerze. Oraz usługi cloudowe,
czyli tutaj mamy integrację z Alexą oraz asystentem Google. Więc jak możecie zobaczyć, niby prosta aplikacja, ale wszystko to, co potrzebujemy do takiego codziennego zarządzania naszą siecią, moim zdaniem w tej aplikacji jest. Jest to przejrzyste, mi się ona podoba i tutaj nie mam tak naprawdę do czego się przyczepić. Teraz czas przejść do przeglądarki i pokazać Wam wszystkie te zaawansowane funkcje od routera. Musimy sobie wpisać D-Link router local, wpisać hasło i jesteśmy. Więc tak, w górnej części mamy pokazane, jaka jest komunikacja pomiędzy routerem a urządzeniami. Mamy ilość klientów, z którymi oni się łączy. Tutaj na dole ich możemy zobaczyć. Mamy ilość wzmacniaczy, akurat jest w tym momencie 0 i urządzeń USB, które są podłączone do naszego routera. Dalej, jeżeli mamy ustawienia, nie ma niestety, minus jest tego taki, że nie ma języka polskiego w przeglądarce, jest tylko angielski. Dla takich naszych, powiedzmy, jeżeli wolicie, nie wiem, francuski czy niemiecki też znajdziecie, ale polskiego brak. Wizard to jest podstawowa konfiguracja to jest podstawowa konfiguracja routera, ta sama, o której Wam wspominałem i którą mogliście zobaczyć w aplikacji mobilnej. Internet to tutaj mamy takie podstawowe informacje do ustawienia naszego internetu, czyli między innymi właśnie login czy hasło do naszej sieci. Mamy też ustawienia IP, no właśnie, mamy ustawienia IPv4, IPv6 oraz możemy sobie ustawić VLANy, co jest dużym plusem, czy tam wymogiem, na przykład jeżeli mamy Neostradę, bo musimy to wszystko zrobić na VLANie 35. Mamy ustawienia sieci wireless, czyli tutaj są ustawienia stricte naszej sieci Wi-Fi. Mamy tu też opcję sprawdzenia ustawień sieci dla gości. I jeszcze raz, kliknąłem teraz w sieci Wi-Fi i mam już ustawienia mojej sieci 2, 4 oraz 5. Idąc dalej, mamy USB sharing, czyli możemy sobie zrobić za pomocą tego USB, które jest w routerze. Przypominam, że jedno po 3.0, drugie po 2.0. Mamy tak, możemy sobie zrobić media server, Windows File Sharing oraz podpiąć serwer FTP-owy. Ja akurat nie mam nic z tych rzeczy. No i możemy sobie też ustawić chmurę w D-Linku. Więc tak jak widzicie, z takich ustawień stricte routera jest tego sporo, ale z feature'ów jest tego jeszcze więcej, bo tak, mamy QoS Engine, czyli mamy możliwość zarządzania priorytetami. Dzięki temu niektóre urządzenia będą miały wyższy priorytet, inne niższy. Więc jeżeli jest coś, co powinno zawsze mieć dostęp szybki do internetu, to tutaj sobie to ustawicie. Dalej mamy możliwość ustawienia firewalla, który będzie bronił naszego domostwa. Mamy port forwarding, jeżeli chcemy sobie ustawić jakieś konkretne reguły. Mamy możliwość filtracji pewnych stron czy URL-i, jeżeli nie chcemy, żeby one się do nas dobijały, czy żeby była możliwość komunikacji z nimi. Mamy możliwość ustawienia statycznych routingów, mamy dynamiczny DNS, jeżeli tego potrzebujemy, no i szybki VPN też jest. Więc tych opcji jest naprawdę sporo, a w managemencie możemy sobie ustawić time schedule, czyli żeby on się na przykład wyłączał w jakichś konkretnych godzinach, jeżeli nie chcemy, żeby działał. No i mamy informacje takie systemowe stricte. Więc widzicie, że jest tego dużo. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o taki router spółki ze sklepu, a nie jakiś mikrotik czy coś ten deseń, to jest tego naprawdę sporo. Czas przejść do tego, co miśki lubią najbardziej i o co chodzi w routerach, czyli jak szybko to wszystko biega. Jaka jest prędkość internetu i jaka jest prędkość internetu nie tylko koło niego, ale w różnych miejscach. Dlatego zrobiłem testy takie dosyć ważne z perspektywy smart home'u, czyli łaziłem w okolicy i sprawdzałem, jaka jest prędkość tego routera. Porównywałem go z Funboxem 6 od Orange'a, więc te wartości, które zobaczycie, jedne będą z routera D-Linka, drugie będą z Funboxa. Zacznijmy od tego, że testowałem jeszcze na iPhone'ie 12 Pro. I to chyba tyle z takich podstawowych informacji. Zacznijmy od najprostszego testu, czyli urządzenie działa po Wi-Fi obok danego urządzenia. Czyli jesteśmy około 2 metry od routera, zarówno Funboxa, jak i D-Linka. I teraz tutaj mamy trochę zbliżoną prędkość. Funbox nam dawał tam 700 z hakiem, D-Link dawał koło 800 tam z hakiem, prawie pod 900, więc jest więcej zdecydowanie od Funboxa, ale jest naprawdę akceptowalnie, fajnie, te prędkości są bardzo dobre. Kolejny test, który zrobiłem, już był dla mnie bardziej realny, bo już był w miejscu, w którym ja pracuję, zresztą w którym możecie mi zobaczyć teraz, w moim home office. I tu już tak, Funbox 6 zdecydowanie ta
prędkość drastycznie spadła w dół. A D-Link spadł, ale nadal operowaliśmy w okolicach 500 megabitów na sekundę, więc dalej bardzo przyzwoicie i jak najbardziej ok. Kolejny test był jeszcze tylko wspomnę, że jeżeli chodzi o to miejsce, w którym się właśnie znajdowałem, to były dwie ściany około 5 metrów, więc już przebijanie się tego sygnału było cięższe. Następny test był w łazience, gdzie już mieliśmy 3 ściany, mieliśmy również po drodze m.in. kafelki, więc ten sygnał był już znacznie cięższy. Tutaj możecie zobaczyć, że to już jest w miarę porównywalne. D-Link ciągle jest trochę lepszy. Tak patrząc, jak wygląda ten wynik testu. I ostatni, czyli byłem na zewnątrz, na korytarzu, tam gdzie teoretycznie może być wideo domofon, no bo wszystko patrzymy z perspektywy smart home. W miejscu głównym, gdzie jest router, mamy dużo urządzeń, ale tutaj, gdzie pracuję, nadal też mam sporo tego sprzętu. Przed drzwiami jest wideo domofon, w łazience może być na przykład inteligentny głośnik albo sedes, który widziałem ostatnio, taki mocno futurystyczny, więc ta sieć powinna być wszędzie potężna. No i w ostatnim miejscu, czyli przed drzwiami, mieliśmy około 150 megabitów, więc no już drastyczny spadek tej prędkości. Tutaj mieliśmy zamknięte drzwi po drodze, już kilka ścian, około 7 metrów, więc to już było mocne uderzenie po prędkości, ale też pamiętajmy o tym, że tutaj chcemy mieć raczej rozwiązania meszowe do takiego rozwiązania, jeżeli mamy już większą powierzchnię. Jeszcze ważna rzecz odnośnie zasięgu. Istotna, i o tym też myślę, że zrobię kiedyś filmik, jest taka, że możemy łączyć urządzenia meszowe D-Linka z tym routerem. Jest ta opcja, on zresztą też na to jakby zachęca do tego w aplikacji. Mam nadzieję, że pokażę Wam taki filmik. Dzięki temu wtedy możemy wykorzystać siłę tego routera razem z mniejszymi urządzeniami meszowymi i mieć bardzo fajne pokrycie sieci. Dużym plusem tego routera jest to, że on ma wsparcie dla asystentów. I to dla Alexy oraz Google'a, dzięki czemu możemy zobaczyć go w naszym smart home. Wydaje mi się, że kolejna fajna rzecz związana ze smart home. No i możemy na przykład głosowo spytać się, ile urządzeń jest do niego podpiętych. Fajny feature, brakuje mi tego, że nie ma go w HomeKicie, bo sam mam HomeKit, ale niemniej jednak na pewno na plus. Czas podsumować sobie router D-Link X5460, który wygląda jak taki duży pająk. Jeżeli chodzi o plastiki i wykonanie, to średnio, ale jeżeli chodzi już o zasięgi, funkcje i wszystko to, co oferuje, to jest bardzo dobrze. Jego cena to jest około 700 zł. W niektórych sklepach możecie go znaleźć za mniej więcej 900 zł albo 1000 zł. Jeżeli chcecie ekstra komuś dać marżę 200 albo 300 zł, możecie je tam kupić, ale w większości dostaniecie go za te 7 stówek i moim zdaniem tych 7 stówek jest wart. To jest router, który ma bardzo dobry zasięg. Pamiętajmy, że te routery raczej są dobre na takiej płaskiej powierzchni. Jeżeli macie więcej pięter, bo też u Krzyśka go testowaliśmy i ta różnica w piętrach była drastyczna, ale to już Was odsyłam do naszej recenzji pisemnej tego routera. No ale na moje mieszkanie jest wystarczający. Jeszcze chcę Wam dorzucić mesza, ale myślę, że mogę go Wam szczerze polecić. Ja nie mam do czego się przyczepić z tym routerem. Co prawda nie działa mi telewizja za bardzo Orange, ale to jest kwestia Orange. Może też kiedyś uda mi się zrobić filmik, gdzie Wam pokażę, jak to skonfigurować. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie tego filmu i życzę Wam miłego dnia.